Złota polska jesień na całego, sezon jabłkowy, a my na sobie mamy wspomnienie lata i to takie, które z nami zawędrowało aż do Wenecji. Mamy na sobie coś, z czego pewnie i tak byśmy musieli się wytłumaczyć, bo jesteśmy dzisiaj mega kolorowi. Kolekcja nasza najnowsza Murano Burano, bo przypominam, że jesteśmy takimi gotującymi projektantami mody. Może nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale jesteśmy ubrani w fasady domów z wyspy Burano, która jest przy Wenecji. I my kochamy i Wenecję, i Burano, i Murano. Staramy się być tam co roku i staramy się połączyć to z pracą, ponieważ my chyba bardzo lubimy pracować. Murano, czyli przywenecka wyspa rybacka, której elewacje są bardzo kolorowe, były malowane tak dlatego, żeby z daleka rybacy wracający z morza mogli zobaczyć, że dom już jest blisko. Na Burano robi się piękne koronki, a na Murano oczywiście króluje szkło. I to właśnie szkło z Murano zagości również w naszej kolekcji, którą pokażemy Wam niebawem. Wracamy jednak do kuchni i przygotujemy dzisiaj dla Was bezglutenowy i wegański sypany jabłecznik. No właśnie, jest to ciasto dla leniuchów, łasuchów, czyli takie, które robi się bardzo szybko. Raczej nie ma możliwości, żeby się nie udało. Zabieramy się za przygotowanie jabłek. Umyć i umyć. dostarczyć mi do utarcia, ponieważ jabłka na tego jabłecznika ucieramy. I pamiętajcie, jeżeli nie macie ostrej tarki albo rekinka, tak jak ja, to... Mandoliny. To jest mandolina. Dla mnie to jest rekinek, ja zawsze tak go nazywałam. Sama jesteś rekinem. To lepiej by było tą skórkę z jabłek obrać. Oczywiście nasza wersja sypanego jabłecznika tym różni się od tradycyjnej, że nie ma tutaj produktów glutenowych, czyli mąki pszennej i kaszy manny. No i nie będzie na wierzchu masła, tylko będzie tłuszcz kokosowy, żeby była wegańska. W tradycyjnej wersji kaszę mannę łączy się z mąką pszenną. W naszej bezglutenowej wersji mamy kaszkę kukurydzianą, a zamiast mąki pszennej skorzystamy z połączenia mąki kukurydzianej ze skrobią ziemniaczaną. One sprawdzą się tutaj idealnie. Proporcje oczywiście znajdziecie na dole w opisie, pod tym ekranem, w którym się poruszamy. Czas połączyć wszystkie składniki. Kaszka kukurydziana, mąka kukurydziana. Kukurydza, czyli kaszka i mąka sprawią, że ciasto będzie świetnie chrupiące. A mąka ziemniaczana sprawi, że będzie gładkie i fajnie przyjmie od jabłek wilgoć. Zaczynamy mieszać, dodajemy otłuszczone, zmielone siemię lniane. Ono sprawi, że ciasto się sklei. A oprócz tego pochłonie odrobinę soku z jabłek. Pora dodać cukier, w naszym wypadku trzcinowy, brązowy. Nie dodajemy całości, zostawiamy parę łyżek glajoli. No, oczywiście musimy dodać sodę. Całość mieszamy i gotowe. Moje jabłka również są gotowe. I powiem Wam, dlaczego użyłam mandoliny, a nie tarki. Jeżeli nie macie ostrej tarki, to Wasze jabłka zrobią się bardzo maziste i ten sok wypłynie z ciasta. Dlatego fajnie jest właśnie zrobić w ten sposób. Do jabłek dodajemy cukier, bo ja nie lubię kwaśnej nuty, więc nie daję szarej renety. Oczywiście będą tacy, którzy dadzą tylko szarą renetę, bo ją lubią ją i już. lubią. I oprócz tego cynamon, bo jabłko kocha cynamon. Teraz musimy całość zamieszać. I zrobię to ręką, nie będę taka. Ręce mam oczywiście wymyte, nie muszę nikomu przypominać. Jeśli podoba Wam się nasz pomysł na sypanego jabłecznika, możecie polubić ten odcinek, możecie zasubskrybować kanał. Jeśli macie jeszcze zaległości w tej kwestii, naciśnijcie dzwoneczek pod tym okienkiem, w którym się poruszamy. Zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, którą zapraszamy. Komentujcie na blogu kulinarnym i na YouTubie i pamiętajcie o wersji angielskiej. A dla tych, którzy czekają na jesień, aż pojawią się pyszne jabłka i będzie z nich można robić różne rzeczy, cała playlista znajduje się tutaj. Są tam racuchy, inne jabłkowe wypieki i zapowiadamy jeszcze jedną szarlotkę, która jest przed nami. Taką szarlotka z bitą śmietaną, ale oprócz tego macie również dania wytrawne z jabłkami, na przykład kaczka. Wegańska kaczka, nie kaczka. Pora przygotować blachę, tortownica, na której... O, rozbijam się. Wielki boom. Na której
kładziemy papier do pieczenia, lekko robimy mu wgłębienie, o takie troszeczkę i nakładamy na niego obręcz. Zapinamy, sprawdzamy, czy wszystko dokładnie przylega. A zbędne brzegi przycinamy nożyczkami. Staramy się nie zostawiać dużo papieru w piekarniku, ponieważ zdarzało nam się, że zaczął się palić. Smarujemy dno tortownicy tłuszczem kokosowym i nie żałujemy go, dlatego że na spodzie wyląduje sucha mieszanka. Oczywiście boki też dokładnie smarujemy. A resztę podgrzewamy, ponieważ powinna być płynna. Dzisiaj skorzystamy z szuflady do podgrzewania naczyń. I teraz wysypujemy formę 1/3 tej mieszanki, którą tu zrobiliśmy. To mniej więcej będzie szklanka Albo miseczka. albo miseczka. Rozprowadzamy dokładnie po dnie. Ja wolę dać na wierzch trochę więcej tej mieszanki, ponieważ ona na wierzchu robi się taka fajnie chrupka, jak kruszonka, a spód, żeby był cienki, bo on będzie nasączony masą jabłkową. Teraz dajemy połowę jabłek, wykładamy je równomiernie i lekko dociskamy. Sypiemy drugą warstwę suchego ciasta, rozkładamy suchą ręką, czyli tą drugą. Dajemy drugą warstwę jabłek, przyciskamy, żeby się zmieściło wszystko. Jabłka zresztą i tak podczas pieczenia w piekarniku opadną, ale soda oczywiście troszeczkę ciasto podniesie. W konsekwencji oczywiście i tak opadnie podczas chłodzenia na koniec. I ostatnia warstwa suchych składników. Ja Ci troszkę tutaj pomogę łyżką, zanim umyjesz i ususzysz swoje rączki i znowu będą nadawały się do użycia. Rączki są najlepsze w kuchni, proszę No bardzo. dobra, nie popracowałem sobie za Nie długo. popracowałeś za długo, ale to trzeba dobrze docisnąć. Łyżką się tego nie da. O, dociskamy do samego brzegu, on jest dobrze wysmarowany, więc nic tu nie przylgnie. Zresztą i tak później będziemy oddzielać za pomocą noża ciasto od brzegu blachy. I żeby powstała kruszonka, potrzebujemy teraz mąkę, tłuszcz i cukier. Cukier mamy, mąki mamy. Wierzch ciasta polewamy tłuszczem kokosowym rozpuszczonym. Gdyby to było masło, pewnie byśmy skroili wiórki masła i położyli Na na zimno. wierzchu, ale masła w naszej wegańskiej kuchni nie używamy. A tłuszcz kokosowy wcale nie chce się tak ładnie Ciasto rozkładać. przygotowane podczas i starcia. wkładamy je do piekarnika. Nastawiamy piekarnik. Na 180 stopni na około godzinę. Ciasto w piekarniku, a my... Zabieramy się za sprzątanie. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Ciasto gotowe, odstawiamy je, aby trochę przestygło. Ciasto przestygło wystarczająco, jest piękne, pachnące, a jakie jest w smaku za chwilę Wam opowiemy. Zobaczcie, jakie proste, szybkie i pyszne ciasto. Pyszne to jeszcze nie wiadomo, bo jeszcze go nie rozkroiliśmy. Na pewno wiadomo. Na pewno jest pyszne. Smacznego i I na zdrowie. Kruchy wierzch, soczysty środek, pycha.